No jak można? Przecież to jest takie nieświęte, to się trzeba z daleka od tego trzymać. Szczęść Boże, dobry wieczór, dzień dobry. Kochani, witam w ostatnim odcineczku w tym tygodniu pytania do poduszki. Dzisiaj będzie jeden z moich ulubionych tematów, który bardzo, bardzo lubię, bardzo kocham tę rzeczywistość w Panu Jezusie, a dzisiejsza Ewangelia nam to podaje po prostu jak na tacy. Kochani, dzisiaj mamy Ewangelię trudną, w sensie jedną z takich Ewangelii, które są tak zwanymi, tak się czasem na to mówi, tak zwane jeże ewangeliczne. Czyli taka Ewangelia, do której gdzie to nie podejść, to coś kuje, w sensie coś jest nie tak, coś nie pasuje. Nie będę się oczywiście zajmował w tym odcinku dokładną analizą tej Ewangelii. Chodzi mi oczywiście o ten fragment, jeżeli ktoś nie kojarzy, co dzisiaj czytamy w Kościele, o nieuczciwym zarządcy, dlatego że jest konferencja na ten temat. Jeżeli ktoś chciałby sobie posłuchać, to proszę zajrzeć na Langustę. Jest tam ta konferencja, która tłumaczy dokładnie o co chodzi. Natomiast chciałbym tylko oczywiście na jeden szczegół zwrócić uwagę i w związku z tym pewne pytanie nam sobie wszystkim zadać. Otóż uwielbiam Pana Jezusową śmiałość w takiej otwartości na wszystko, co nieświęte, a wręcz na wszystko, co byłoby, z pozoru się mogłoby tak wydawać, wręcz dokładnie przeciwne temu, co On nauczał, czego nauczał, jak mówił, do czego zachęcał i tak dalej. Zobaczcie, że opowiada dzisiaj przypowieść po pierwsze o nieuczciwym zarządcy i mówi uczcie się od niego, a to wszystko w ogóle na końcu jeszcze komentuje moim w ogóle jednym z ulubionych zdań z Ewangelii, kiedy mówi: synowie tego świata roztropniejsi są w kontaktach z ludźmi sobie podobnymi niż synowie światłości. To jest takie delikatne powiedzenie, no trochę nie bardzo sobie w tym świecie radzicie, wiecie, chrześcijanie, tak mówi Pan Jezus. Jak patrzę na tych innych, na grzeszników, to ci sobie świetnie radzą i moglibyście się od nich trochę tego świetnego radzenia nauczyć. Kochani, jakby w czym tu rzecz? Mam nadzieję, że to jest jasne, że Pan Jezus nie zachęca do żadnego naśladowania ludzi złych, że Pan Jezus nie zachęca do niesprawiedliwości, do nieuczciwości, do czegoś takiego. Mam nadzieję, że to jest oczywiste, że tak nie jest. Natomiast Pan Jezus mówi coś innego. Pan Jezus mówi: chrześcijanin to jest ktoś, kto potrafi z każdej rzeczywistości świata coś dobrego wyciągnąć, to po pierwsze, a po drugie, nawet od czegoś szemranego, Pan Jezus mówi, chrześcijanin potrafi się czegoś nauczyć. Nie w sensie powtarzać to, żeby to było szemrane czy złe, tylko może się nauczyć. Kochani, to jest coś na przykład, co my sobie zawsze robimy w 6 rano i to co róż oczywiście jakiś komentarz się pojawi. Na przykład kocham, ostatnio było pod tym, był cytat z Jeffersona, nie? Z Thomasa Jeffersona, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczywiście musiał być komentarz standardowo, ale to był przecież mason! Uwaga, co by powiedział Pan Jezus? No to uczcie się też od masona, jego przebiegłości i tego, jak potrafi różne idee przemycać światu, niepostrzeżenie i wy tak zróbcie z chrześcijaństwem. Tak by powiedział Pan Jezus. To się nauczcie się od ludzi, którzy mają może niefajne intencje, robią niefajne rzeczy, ale nauczcie się ich pewnego zmysłu, pewnego rozumu, nauczcie się tego, jak kombinują i tak dalej. Bo nam jest potrzeba tego, mówię, w dobrych rzeczach, w świętych rzeczach. Kochani, to jest dla mnie tak cudowne w Panu Jezusie, że On ma po prostu tak otwartą głowę, serce, umysł, wszystko, że On mówi: wyciągnę dobro ze wszystkiego. Kochani, to oczywiście Kościół potem robił tysiące razy, nie? Wiecie na przykład, że część różnych świąt kościelnych, na przykład Boże Narodzenie, no to są przerobione pogańskie święta, nie? No tak, no Boże Narodzenie się wzięło ze święta Słońca, nie? Oczywiście my nie świętujemy żadnego święta Słońca, tylko chrześcijanie ochrzcili pogański zwyczaj. Drzewko, choineczka też jest oczywiście pogańska, nie? Co zrobili chrześcijanie? Ochrzcili ją. I kochani, na tym polega genialność chrześcijaństwa, że chrześcijanie potrafią ochrzcić bardzo wiele rzeczy, czyli nie mówią: Jezu, to jest takie zło, nie zbliżajmy się do tego. Nie, chrześcijanin mówi: zakasuje ręce, zakasuje rękawy, zakasuje ręce, co ja mówię, zaciera ręce, zakasuje rękawy i mówi: o, to jest niezła rzeczywistość, to prawda trochę zła i prowadząca do złego, weźmy ją i zróbmy z niej coś ekstra. Uwaga, to jest chrześcijańskie. Kochani, pytanie na dzisiaj. Jesteś taki? Uczysz się tak? Czy jesteś wystraszoną myszą kościelną, która się boi wszelkiego zła i żeby tylko nie mieć nic wspólnego z tym okropnym, strasznym światem, który mamy dookoła? Gdzie tam? Pan Jezus mówi: rozglądnijcie się i weźcie z tego świata coś super, co tam mają i wykorzystajcie do czegoś dobrego. To jest Jezusowa wolność. Jak bym chciał, żebyśmy mieli taką Jezusową wolność, takie Jezusowe spojrzenie, taką szerokość, a nie tą naszą taką zaściankowość chrześcijańską bardzo często. Na szczęście Jezus jest inny i On nieustannie posyła Ducha, który tego uczy. Pytanie na dzisiaj. Bierzesz tego Ducha, uczysz się tego, otwierasz się, czy też żyjesz w tym zamknięciu i w tym ściśnięciu? Mam to brzydkie słowo na myśli, ale nie powiem. Tyle.
Weźcie o tym pomyślcie dzisiaj wieczorem, dobra? Dobrze, kochani, to tyle w tym tygodniu. Pewnie mi się po tych odcinkach z tego tygodnia trochę dostanie, ale to nie szkodzi. Pozdrawiam wszystkich tam tych różnych komentujących fajnych. Do zobaczenia po weekendzie pewnie. Ja już wracam po weekendzie, nie wiem dokładnie kiedy wrócę, ale jakoś pewnie wrócę po weekendzie, więc już się zobaczymy jakoś tam normalnie. Pewnie będziemy jakieś inne tryby, coś tam, nieistotne. Najlepszego weekendu życzę, do zobaczenia kiedyś. Z Bogiem trwajcie, pa!